ciepło i przejdźmy do czytania. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest król monet na wielbłądzie w tej talii przedstawiony. Co do Was przychodzi, kto się pojawia. A tutaj jest dziewiątka buław, jakieś bariery, ograniczenia. Co odchodzi do przeszłości, co się raczej nie wydarzy. A tutaj król monet i wydaje mi się, że ktoś w porę zwróci uwagę na to, że środki, które ma, są nie do końca wystarczające i lepiej na razie coś odłożyć na później, aniżeli, że tak powiem, po łebkach coś robić. I teraz tak, jak Wy się przedstawiacie? A Wy się przedstawiacie jako dziewiątka buław, przepraszam, mieczy i no macie tutaj dwie dziewiątki, właśnie buław i mieczy i wydaje mi się, że przyda się troszeczkę więcej zdrowego rozsądku. Jaka będzie dla Was rada i co lub kto Was wspiera? Tutaj jest z kolei król buław, czyli król buław kontra król monet i czego raczej nie robić, czego unikać, co Wam przeszkadza. Rycerz buław na zebrze z kolei i kapłanka z przełożenia. Ciekawe, bo pojawiło się dosyć dużo osób. Właśnie dwóch rycerzy i dwóch króli. Jeszcze do tego kapłanka. Może zacznę od tego, że macie z przełożenia kapłankę i ona wskazuje na to, że trzeba zaufać swojej intuicji i trzeba zaufać temu, co podpowiada Wam, chciałem powiedzieć rozum, ale właśnie nie rozum. No słuchajcie, no intuicja, to co Wam się wydaje, to tak trzeba zrobić. Raczej za bardzo nie kierować się emocjami, raczej za bardzo nie kierować się tak jakby takim impulsem, tylko no, zaufać temu, co podpowiada Wam intuicja, bo kapłanka jest taką mądrą osobą, która umie swoje doświadczenie właśnie wykorzystać i przekuć w sukces i no, takimi należy się osobami otaczać, mądrymi osobami, które są autorytetami, a nie słuchać jakichś, słuchajcie, osób, które lubią innym radzić, ale im samym za bardzo w życiu nie wychodzi i próbują tutaj zgrywać po prostu, wiecie, jakichś najwspanialszych na świecie i że tutaj wszystkie rozumy pozjadali. Tutaj możecie mieć też do czynienia z wysoko postawionymi kobietami lub z kobietami typu matka, teściowa i wydaje mi się, że tutaj mogą być naciski właśnie z ich strony na Was. Oczywiście to może Wy jesteście matkami lub teściowymi i za bardzo chcecie naciskać na swoje dzieci, na ich wybory życiowe. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, a w ogólnej energii jest rycerz monet i tutaj na pewno trzeba troszeczkę zejść na ziemię, mniej bujać w obłokach i skupić się na takich sprawach finansowych i takich, które są bezpieczniejsze. Czyli na przykład, powiedzmy, ktoś szukał sobie oferty na wakacje, na urlop, czy tam szukał, powiedzmy, ekipy remontowej. I tutaj już były wielkie plany, tutaj już były jakieś tam środki, być może nie za dużo, ale no, trafiła się jakaś okazja. I tutaj się trzeba 3 razy zastanowić nad tym, czy ta okazja na pewno jest warta tej inwestycji, bo wydaje mi się, że jeśli Wy jesteście nie do końca pewni, to trzeba by było z tego zrezygnować. Przychodzi do Was dziewiątka buław i tutaj są właśnie bariery, granice i stawianie muru. Przed czym? No, najprawdopodobniej przed osobami, które naciskają, które popędzają i które Was kręcą i nęcą, ale słuchajcie, no, tak jak mówiłem, nie do końca czujecie, że to jest szczere. Tutaj też widzę, że w tym tygodniu czeka Was nawet nie to, że szczera rozmowa, ale takie zaznaczenie granic i pokazanie, kto tutaj rządzi w relacji z kimś, kto chce
właśnie dominować, ktoś, kto uznaje siebie za autorytet i myśli, że wszyscy inni będą się tego autorytetu słuchali. No, matka teściowa, czy oczywiście tutaj jakieś szefostwo. Też sobie możecie to wszystko odwracać, jeśli chodzi o płcie i tak dalej, i tak dalej. Ale do przeszłości odchodzi król monet i on, patrząc na całość rozkładu, no jest egoistą i ja bym się obawiał, że aby innym zrobić dobrze, aby innym nie zrobiło się przykro, żeby innych nie zranić, to ja się obawiam, że moglibyście tutaj właśnie zrezygnować ze swoich potrzeb. I to nie jest najlepsze. No powiedzmy na przykład, ktoś was namawia, żeby kupić nowe auto, albo żeby zrobić w końcu remont, bo jak można tak żyć? Albo żeby zmienić pracę, albo jakieś inne przyzwyczajenia, bo kto to widział, bo sąsiadki będą gadać, bo rodzina będzie gadać. I żebyście nie ugięli karku, dlatego że później będziecie jeszcze bardziej cierpieć, aniżeli teraz stresuje was czyjeś gadanie. Też tutaj widzę, że w rozmowach z takim szefostwem, osobami, od których sporo zależy, bo król monet i kapłanka mogą wskazywać na jakichś urzędników też, to tutaj widzę, że trzeba mocniej postawić jakieś granice i na przykład pisać jakieś odwołania, wnioski, zażalenia składać, nawet jeśli coś wam wcześniej nie wyszło. Powiedzmy, na przykład ktoś nie dostał miejsca na turnusie rehabilitacyjnym, no a jest wam bardzo potrzebne, już od dawna się staracie. Tutaj należy spróbować jeszcze raz od razu. Wy przedstawiacie się jako 9 mieczy, no i jesteście wrażliwe dusze, które zwłaszcza w tym tygodniu mogą momentami za bardzo drążyć, myśleć, szukać dziury w całym, bujać w obłokach i no tu jest powiedziane, że ten chomik w głowie, który obraca się jak w kołowrotku i nie może wystopować, no trzeba mu troszeczkę pomóc wystopować. Tutaj słuchajcie, no, w zależności od tego, co wam pomaga, czy spacery, modlitwa, tutaj takie popularne kiedyś było mindfulness, nie wiem jak to w ogóle przetłumaczyć tak naprawdę, skupianie się na tym tu i teraz, czy czytanie książek, czy szydełkowanie, coś co sprawi, że jakby pomoże wam to uspokoić umysł i myśli. Należy się w tym tygodniu wysypiać. Należy być w komunikacji z tym, co podpowiada wam wasz organizm, bo no czasami jesteśmy mega przebodźcowani, wszyscy czegoś od nas chcą. Tutaj po prostu posprzątać, ugotować, iść do szkoły czy do pracy i do tego jeszcze trzeba jakieś decyzje życiowe podejmować. No może się odechcieć, prawda? No czasami trzeba po prostu powiedzieć stop, na chwilę się wycofać i dać sobie czas. W Radzie jest król buław, no taki kręcący i nęcący. Wygląda jak Elvis, ale tutaj jaśniej, klarowniej, bardziej stanowczo zaznaczać te granice, umieć tupnąć nogą i nie bać się, że ktoś tutaj się po prostu obrazi albo kogoś zranicie. I nie mówię o tym, żeby innych krzywdzić, ale bardziej mi chodzi o to, żeby po prostu nie bać się asertywności, bo asertywność wcale nie jest związana tylko i wyłącznie z powiedzeniem nie, albo właśnie zrobieniem komuś przykrości, ale przede wszystkim z dbaniem o siebie. Tutaj też widzę, że w relacjach z osobami, które no, są takie cichociemne, to pozwólcie im siebie zdobywać, flirtować, troszeczkę się wycofajcie i żeby tutaj druga strona się bardziej zainteresowała. Pokażcie, że wy macie swoje zasady, swoje życie i swoje sprawy i nie będziecie na każde ich zawołanie. Czego nie robić, czego unikać. Rycerz buław i tutaj też bym powiedział tak. Uważać w podróżach, zwłaszcza dla osób zmotoryzowanych, jeśli można to tak powiedzieć. I nie straszę was, że tutaj będzie wypadek, absolutnie nie. Chodzi tylko o to, żeby przed podróżą wszystko dokładnie sprawdzić, zwłaszcza taką dłuższą. Dokumenty, stan oleju i tak dalej. Ale jeszcze nie pozwólcie komuś się popędzać również na drogach, również w podróży, bo
Ktoś tutaj może Wam, wiecie, chcieć wywierać na Was wpływ. Tutaj skręć w prawo, tutaj pojedź tą drogą, będzie szybciej, ominiesz korek i tak dalej. Nie. Ja jestem kierowcą, ja decyduję. Na tej zasadzie. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Jeszcze tutaj widzę, że z trygonem ognia, czyli baran, lew, strzelec, troszeczkę i jaśniej, stanowczo się komunikować, ale też nie pozwolić im na to, żeby zawsze dominowali. Też niech tak spiłować troszeczkę ich, jeśli można to tak powiedzieć, i sprawdzajcie oczywiście czytania dla swoich ascendentów, czytanie miesięczne, na nowy rok chiński, na wiosnę, niedługo na lato. A póki co życzę Wam świetnego tygodnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.